Siemka, zapraszam do kolejnego poradnika z Medieval Dynasty, poradnik numer 5. Tym razem zajmiemy się villagerami, czyli mieszkańcami oraz ich zadowoleniem. Dodatkowo porozmawiamy jeszcze o ich pracy, jak szybko ich levelować. No dobra. Pierwsze co, żeby mieszkaniec był mega zadowolony, musimy zbudować mu dom. Najlepiej, żeby ten dom był albo prosty, albo po prostu zwykły dom. Co później? Edytujemy mu ściany, najlepiej na kamienne, bo wtedy będzie mieć najwięcej zadowolenia. Jeszcze, żeby potem mu poprawić, dajemy coś takiego jak ocieplenie. Tutaj jest wymagany wapień. Wapień bardzo łatwo można pozyskać ze skałek. Już pokażę jakiego typu. No pięknie, pięknie. Ze skałek z tego typu. O, tutaj mamy kill off. Ciach, ciach. No i elegancko, mamy wapień. Trochę to jest mozolne, jeśli chodzi o wydobywanie tego. Wydaje mi się, że w późniejszym etapie gry, jeśli odblokujemy budynek kopalni, można go tam więcej zdobyć, ale tego jeszcze nie wiem, więc to w następnym poradniku ewentualnie, jeśli się dowiem. Dobra, czyli jak mamy postawiony dom najlepszej jakości materiałów, mamy go ocieplony, to już jest tak naprawdę większość sukcesów. Możemy wtedy spokojnie sobie zdobyć reputacji nawet do 77. Potem możemy wytworzyć coś takiego jak dywany do domu. To się chyba z wełny, z tego co pamiętam, robiło. Dodatkowo, jeśli ona zajdzie w ciążę, na przykład kobieta, no to jej nastrój jest dużo większy, więc to jest dosyć wydajne. Po co ci zadowolenie mieszkańca? Jeśli będziesz miał bardzo niskie zadowolenie mieszkańca, on będzie po prostu bardzo mało wydajny. Będzie też wolniej levelował. Więc tyle o zadowoleniu mieszkańca. Wydaje mi się, że to jest bardzo szybkie i proste do zrozumienia. Teraz przejdźmy do trochę trudniejszej rzeczy. Jak najszybciej levelować mieszkańców? Jeśli chodzi tak naprawdę o wydobywanie, łowiectwo i myślistwo, tego za bardzo nie wiem. Muszę się dopiero o tym dowiedzieć. Ale wróćmy odnośnie levelowania. Jeśli chodzi o farmę, najszybszym sposobem levelowania na farmę jest to szopa rolnicza, czyli osoby, które będą ci orać, nawozić pole. Na tym najszybciej oni levelują, więc ja robię na tej zasadzie, że leveluję ich w shopie, na przykład na 5-6 poziom, a potem przerzucam ich przykładowo do stodoły lub po prostu do hodowli zwierząt. Jeśli chodzi o hodowlę zwierząt, jest to z tego co zauważyłem najwolniejszy sposób na levelowanie postaci. Nie jest to zależne aż tak bardzo od ilości zwierząt, które tam posiadasz, więc najlepiej exp ich sobie na szopie rolniczej, niech orają dużo pola. Potem przerzuć ich sobie do chlewu, czy tam do stodoły, owczarni, no zależy co tam masz i co potrzebujesz oczywiście. To jest bardzo fajny sposób. A znalazłem jeszcze bardzo dobry sposób, jeśli chodzi o produkcję, żeby bardzo szybko levelować. Jeśli chodzi o levelowanie w produkcji, mamy tak naprawdę 4 budynki. Jest to kuchnia, kuźnia, szwalnia i warsztat. Nie wiem jak na warsztacie, bo mało gdzieś tam używam tych postaci, bo po prostu nie ma sensu wytwarzania tam różnych pierdół, które tutaj możemy wytwarzać. Kuchnia jest bardzo wolnym pomysłem, jeśli chodzi o levelowanie. Chyba że dopiero w późniejszym, bardzo późniejszym etapie gry jest jakieś, nie wiem, podpłomek przykładowo, który bardzo szybko im to leveluje, ale tego jeszcze nie wiem. Wiem, że najszybszym sposobem jest tak naprawdę szwalnia. Wytwarzanie na przykład lnianych nici, tkanin, potem jakichś wełnianych rzeczy. Bardzo szybko leveluje te postacie, znacznie szybko. Zaraz ci pokażę dlaczego. Tutaj mam osoby na produkcji. Te dwie osoby były tak naprawdę chyba niecałe 2 lata, 1,5 roku na szwalni i z 3. levela mają 7. Tu jest kucharz, który był na samym początku, czyli już pewnie z 2 lata albo 3 i widzisz, ma 4,5 levela dopiero wbite, czyli bardzo mało. Tutaj mamy na przykład rzemieślnika, który jest chyba od 2,5 roku, czyli prawie ten pasek się w ogóle nie ruszył, nie? Więc najlepszym sposobem jest szwalnia. Bardzo łatwo możesz zadbać o te zasoby, żeby on mógł wydobywać. Bo lnianą nić tak naprawdę wchodzisz sobie w farmę, wytwarzasz sobie len, lnu robisz sobie łodygi lnu i tak naprawdę jeśli masz duże pole, na przykład 250 kratek, możesz spokojnie 2-3 szwalnie postawić i oni będą sobie spokojnie wyrabiać przez powiedzmy rok, gdy znowu nie zasiejesz lnu. To jest w szybkim skrócie mój poradnik odnośnie
levelowania plus zadowolenia ludzi. Jeśli Ci się podoba, zostaw lajka. Jeśli masz jakieś uwagi, zostaw oczywiście komentarz, za który bardzo dziękuję. I tyle. Hejo!